Cześć, ja nazywam się Marcin Rulicki, witam Cię w kolejnym odcinku Joomla to proste. A dzisiaj sobie porozmawiamy o multikategoriach, czyli o przepisywaniu jednego artykułu do wielu kategorii. Jak wiesz, zapewne Joomla natywnie tego nie obsługuje, ale można się posłużyć dodatkami, które rozszerzają funkcjonalność Joomla i można takie rzeczy stworzyć. Joomla w wersji natywnej dlatego nie obsługuje multikategorii, ponieważ uważa się, że jeden artykuł jest traktowany jak jedna kartka, czyli jednej kartki nie można przypisać do wielu kategorii. To jest tak, jakbyśmy tą kartkę sobie wsadzili w segregator, po prostu zapięli i ona tam sobie widnieje i nie można jej przypiąć do kilku segregatorów. Tak przynajmniej się to tłumaczy. Jednak można wykorzystać tak zwane tagi i zbudować sobie stronę, gdzie kategorie będą tagami i wówczas artykuł można przypisać do wielu tagów, czyli do wielu kategorii. Jednak dzisiaj Wam pokażę darmowy dodatek, który pozwala rozszerzyć funkcjonalność Joomli i pozwoli przypisać w miarę prosty sposób jeden artykuł do wielu kategorii. Oczywiście są tego plusy, są tego minusy, ale o tym za chwileczkę, a więc zapraszam Cię do środka. A więc dobrze, mam nadzieję, że już jesteś zalogowany na zapleczu swojej witryny. Przechodzimy sobie do rozszerzenia, instalacje i instalowanie. Wybieramy sobie plik, który chcemy zainstalować. W tym momencie będzie to dodatek. Instalujemy sobie chwilkę i przechodzimy sobie następnie do rozszerzenia, dodatki, aby sprawdzić, czy ten dodatek jest zainstalowany. Wpiszmy sobie multi i jest zainstalowany i jest włączony. Po instalacji sprawdźcie dokładnie, czy jest włączony. Jak wejdziemy sobie do środka, to mam tutaj kilkanaście opcji, ale w tym momencie nie będę tych opcji omawiał, bo to jest na lekcję dłuższą. A więc zamykamy sobie ten dodatek, przechodzimy sobie do artykułów i przejdźmy do obsługi tego dodatku. Ja mam tutaj taki artykuł jak polityka prywatności, na którym już wcześniej pracowałem, aby sprawdzić sobie ten dodatek, jak on działa i jak. A więc jak widzicie, mamy tutaj tytuł, czyli politykę prywatności, mamy kategorię, gdzie jest przypisane do kategorii sport i mamy też taką dodatkową opcję jak dodatkowe kategorie, additional categories. Przechodzimy sobie i jak widzicie, ja tutaj już sobie wybrałem, że chcę, aby ten artykuł był widoczny zarówno w kategorii cars, jak i w kategorii test. I ja sobie tutaj mogę wybrać wszelkie, że tak powiem, kategorie i dodajmy sobie nawet do travels, bo dlaczego by nie. Zapiszmy i zamknijmy. OK, mamy zapisane. Przejdźmy sobie teraz do strony głównej. I chciałbym zwrócić na początku pierwszą uwagę. Mam tutaj politykę prywatności i wyszukajmy sobie politykę prywatności. Jak widzicie, niestety, ale ten dodatek działa w ten sposób, że pokazuje tylko i wyłącznie główną kategorię, czyli polityka prywatności była głównie przypisana do sports i niestety przy wyszukaniu mamy tylko w sports. Ale przejdźmy sobie do kategorii. No i teraz tak, drugi minus, jaki możemy spotkać, to widzicie, polityka prywatności jest przypisana do kategorii cars, tak? Mamy tutaj liczbę artykułów 1. Mamy też przypisane do travel, jak widzicie jest tutaj liczba artykułów 1, ale wejdźmy sobie na początek do cars. Co się stanie? Jak widzicie, mamy jeden artykuł, który pokazuje rzeczywiście, że jest. No i rzeczywiście mamy tutaj przypisaną politykę prywatności, która, jak widzicie, jest przypisana w kategorii sport. Przejdźmy jeszcze raz do kategorii i wróćmy sobie do travel. I sytuacja jest identyczna. Mamy artykuł, który jest przypisany rzeczywiście do kategorii travel, która tutaj widnieje, ale mamy też artykuł, który przypisaliśmy do dodatkowej kategorii politykę prywatności, ale niestety, jak widzicie, pokazuje nam się tutaj sports. I z tego tytułu mogą wystąpić różne problemy. Jak widzisz, ten dodatek rozwiązuje fundamentalny nasz problem, czyli przypisanie jednego artykułu do wielu kategorii. Ale jak również zauważyłeś, nie odbywa się to w sposób natywny, tylko troszeczkę naokoło. Czyli mogą wystąpić pewne komplikacje podczas budowania Twojej strony i na przykład przypisywania modułów do różnych kategorii, gdzie może się to różnie zachowywać. Ale to już sprawdzisz podczas budowania swojej strony. Link, gdzie pobrać ten dodatek, znajdziesz oczywiście w podpisie pod tym wideo.
Jak widzisz, nie jest to trudne zadanie. Jednym dodatkiem można rozwiązać multikategorię w Joomla. Jednak to nie jest jedyne rozwiązanie, istnieje też rozwiązanie komercyjne, jednak to rozwiązanie, że tak powiem, zaskoczyło mnie podczas deinstalacji oto takim komunikatem. Pamiętaj o wykonywaniu kopii zapasowej przed zabawą w multikategorię, bo różnie to się może skończyć, tak jak przed pokazanym przy mnie przykładem. Podczas zabawy może być wszystko w porządku, a podczas deinstalacji może się coś skrzaczyć. Także oczywiście zrób kopię, aby być bezpiecznym, że będziesz miał tą ścieżkę powrotu. Zachęcam Cię również do odwiedzenia szkoła.joomlaguru.pl i tam zarejestrowania się i oglądania Joomla to proste w pierwszej kolejności. Na YouTubie te odcinki pojawiają się dużo później, a w przyszłości one po prostu znikną z tego kanału. Zachęcam również do odwiedzenia joomlaguru.pl po dawkę świeżych newsów, jak i ciekawych artykułów o rozwiązaniach w świecie Joomla. To było na tyle, dziękuję Ci za uwagę i zapraszam Cię do kolejnego odcinka Joomla to proste. Cześć!